Siema, witajcie na następnej wyprawie. Jeśli jesteście spragnieni urbexu, no to mamy dla was coś naprawdę dobrego, a mianowicie opuszczone miasteczko Love Hoteli. Zapraszamy was, bo będzie ciekawie i namiętnie. Zanim zaczniemy dzisiejszą wyprawę, poświęćmy proszę chwilę partnerowi naszego odcinka, właścicielowi przeglądarki Opera. Opera to przeglądarka z ogromnym wachlarzem możliwości. Jest szybka, prosta w obsłudze, a co najważniejsze bezpieczna. Na przykład dzięki zintegrowanym z darmową przeglądarką VPN-em. Do Opery wprowadzono rewolucyjny tryb Lucid, który został właśnie zaktualizowany. Poprawia on jakość każdego wideo. Możecie wybrać tę funkcję w ustawieniach, albo klikając ten mały przycisk u góry, wideo wyostrza się i poprawia się jego jakość. Możesz decydować o poziomie wyostrzenia filmu i sprawdzić stan przed i po, bezpośrednio na filmie dzięki suwakowi. Możemy zainstalować sobie wiele darmowych wtyczek, ale i dzięki bocznemu paskowi ze skrótami szybko przełączać się pomiędzy komunikatorami, jak na przykład Messenger czy Instagram, czy nawet TikTok. I to bez wychodzenia z obecnej karty. Dodatkowo Opera posiada wbudowaną sztuczną inteligencję nazwaną Aria, która nie dość, że odpowie na Twoje pytania, to może tłumaczyć treści znalezione na stronie. Wystarczy zaznaczyć dany tekst i wybrać opcję tłumacza na inny język, czy definicji, czym jest dane zagadnienie. Oprócz tego możemy podłączyć sobie na bocznym pasku swojego ulubionego playera i słuchać muzyki w tle. Link do pobrania i przetestowania Opery zostawiamy Wam w opisie filmu i wracamy do wyprawy. Szklana pogoda, oczy niebieskie od telewizorów, idę do Love Hotelu, cześć. Dobrze, to tą misję zaczynamy w garażu. Kuba polas tam, do tamtego, do domku, a ja wbijam tutaj. Tylko muszę jeszcze rozkminić, o co chodzi z kamerą, że się ciągle wyłącza. O panie, no rzeczywiście to jest taki Love Hotel. Widzicie, jakie łóżeczka tutaj są? Mistrzostwo. I to chyba było takie Love osiedle, bym to tak nazwał. Czyli, o tutaj lustro na przykład. Jakby ktoś chciał bawić się na dywanie. I jest parę domków i zapewne te domki są tematyczne. Tutaj barek. Zobaczcie, telefony. Telewizor, jeszcze magnetowid. Tutaj mamy łóżko miłości. Zobaczcie, tam wiatrak nadchodzi. No i przede wszystkim to, czyli lustro, które jest nad łóżkiem. Tu w ogóle obczajcie, jaki motyw. Na wprost wejście do domu jest ta plandeka żółta powieszona. I zakładam, że o kurde! Ja pierdzielę! Zakładam, że każdy z tych domków będzie miał inny motyw. I tak jest. Co to jest w ogóle za bania? To jest jakiś motyw japońskiego, nie wiem czego, ale wyro. W ogóle jakby ideą tworzenia takich właśnie Love Hoteli jest to, że po pierwsze to, o czym wszyscy myślimy, a po drugie, że w Japonii żyje tak dużo ludzi, że mieszkają w małych domach, mieszkaniach. I czasami jakby dzieci mieszkają z rodzicami nawet do 30 roku życia i po prostu czasami ci rodzice nie mają intymności. Dlatego są stworzone takie miejsca jak to. I zakładam, że każdy z tych domów, który tutaj stoi, ma zupełnie inny motyw. Tu jest jakiś motywem przewodnim, jest jakiś pałac po prostu. Nie zdziwiłbym się, gdyby to była jakaś regulacja głośności, a to jakiś masaż na tym łóżku albo coś takiego. Natomiast jest jeszcze jeden motyw, który potwierdza temat tego, że jest to Love Hotel. U góry jest lustro. W wiadomym celu, to nie? Żeby po prostu się widzieć z każdej strony. Kolejny pokoik. Teraz jakby ktoś chciał pospać na przykład w statku kosmicznym, to ma taką możliwość. Oho, 2 nietoperze. Proszę mi tutaj nie latać nad głową, nietoperze. Trzeba uważać na te nietoperze. Dobrze, w takim razie tych domków jest dużo więcej, dlatego chodźmy dalej. Wychodząc, mamy coś takiego. Pogoda przeokrutna. Tego wbije się do kolejnego domku.
Jakieś żarcie chyba zostało, robaki je wtrąbiły. A to jest lodóweczka z cennikiem, co można było za co ile trzeba było zapłacić. Wszędzie takie pseudo marmury porobione. No to był motyw pałacowy tego całego zameczku. Tylko rozkminiłem jedną rzecz, że pode mną, słuchajcie, jest jeszcze jakaś piwnica i tu jest dziura i jak chodzę, to całe po prostu lata. Dlatego lecę na następny love hotelik. Pada. I to nie pada, tylko bardzo pada. Ten domek wam odpowiada? Może być? No to chodźcie. Jestem ciekaw, jaki tu będzie motyw przewodni. Dobra, tu jest wszystko różowe. To jest właśnie fajne, że wchodząc do tego domku, do każdego z tych domków, nie wiemy, co nas spotka. Bo wszystkie jakby były w podobnym, znaczy wszystkie były zrobione w podobnym celu, ale każdy z nich będzie miał inny motyw. Obczajcie, o kurde! Pady do Nintendo. I tutaj jest ten Famicom Box. To jest takie, nie wiem jak to nazwać, pierwsze jakieś takie PlayStation? Może nie PlayStation, no tak jak u nas był Pegasus. To jest w ogóle cały system, gdzie się wrzucało pieniądze. Tu muszę przerwać sam sobie, bo nie do końca wiedziałem, co znalazłem. Famicom Box to powstały w 1986 roku japoński system rozrywki do hoteli z różnymi grami i tak dalej. Wrzucało się monety i można było korzystać z całego centrum rozrywki. I teraz popatrzcie na to. Obecnie cena takiego systemu jako klasyka zaczyna się w okolicy $3000, czyli jakichś 12 000 złotych. A tam prawie w każdym pokoju stał taki sprzęt. Odpalałeś telewizor z grami. Tu są pady. I tu jest motyw jakiś taki różowy po prostu. Są jakieś pawie narysowane. Tu mniejsze łóżko, ale widzę, że też z regulacją. O. I prawdopodobnie to się składało, przesuwało. Znaczy się, no, w różnych pozycjach mogłeś to łóżko ustawić. To wygląda, jakby było miejsce na jakiś taki kominek. Jeszcze papieros w popielniczce. A to co to jest? Ej, obczajcie, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, biorąc pod uwagę, co tu jest narysowane i jak to wygląda, że to jest taki system próżniowy przesyłania albo kasy, albo jakichś informacji pomiędzy no nie wiem, osobą, która to wynajmowała ten dom, bo te domki, bo jakby akcja też jest taka, że z zasady dużo osób nie chce, aby ich było widać, tak? Żeby ludzie też nie gadali, co nie? Że po prostu oni sobie tu przychodzą po cichutku, robią to, na co mają ochotę. Więc żeby nie wychodzić, żeby nie było widać z kim jesteś, co robisz i tak dalej. Tutaj też kibel, zobaczcie, z tym automatycznym sterowaniem, podgrzewaną dechą i tak dalej. Pozwólcie, że nie będę podnosił deski, bo nie wiadomo, co tam będzie. Spójrzcie, jest jakiś cennik. Tutaj się pewnie dzwoniło. 2800, 4800. Ciekawe za co. Pewnie 2800 za godzinę, 4800 za 2 godziny. A potem to już różnie bywa. Tutaj kolejny pokój klimatyczny. Ciekawe teraz z jakim klimatem. W tym tu strasznie śmierdzi. Taką stęchlizną. Tutaj coś na zasadzie taki pod ciśnieniem, że się wysyła wiadomości. Nie wiem, czy to jest po prostu atrapa, czy rzeczywiście stąd można było wysłać takie wiadomości, ale nie widzę sensu tego za bardzo. Jedno łóżeczko i tutaj co? No niewiele jest. Jakiś prysznic. A to jest zamknięte w ogóle? No to jest zamknięte. Ale czekajcie. Może to... No właśnie. I mały prysznic, czyli to chyba taki jest pokoik ubogi. Nie taki jak te pierwsze, gdzie mieliśmy wielki domek, tylko to... Wielki dom, nie wielki domek, tylko takie małe pomieszczenie. Można powiedzieć, że spędzenia czasu pewnie też odpowiednio tańsze niż tamte. Zobaczcie, że niby nie jest to duży teren.
można powiedzieć, paręnaście domków, ale odkąd tutaj wszedłem... Tutaj w ogóle zaczynaliśmy, ale odkąd tutaj wszedłem, to nie mogę znaleźć Kuby. Więc może się zatracił w tych uciechach i w domach uciech. Wszystko jest pootwierane, ale widzę, że nie jest jakoś ultra zdewastowane. No wiecie, to jest Japonia. A tutaj co? Tu jest jakaś altana. O, tu jeszcze jest samochód w ogóle. Jeszcze stary samochód stoi. Nie mam bladego pojęcia nawet, co to jest za marka. Ale w środku jest zastawa, talerze. Jeszcze ktoś próbował chyba ratować to kiedyś, bo widzę, że jest taki dach jakby nowy zrobiony. Ale dobra, wbijamy tu i tutaj była raczej recepcja. Bo to jest zaraz przy wjeździe. I w ogóle rośliny powchodziły do środka. Tak. Czajcie na to. Tu się tylko porozglądam, czy jest bezpiecznie, że tak powiem, ale po pierwsze tu mamy rozkład wszystkich domów. Było ich 53 z tego co widzę. Następnie kasa, to jest chyba kasa fiskalna. Taka wielka. Tak, jeszcze są paragony w środku. Natomiast tu jest dokładnie ten system, o którym mówiłem wam przed chwilą. Czyli ktoś mógł tutaj wysłać wiadomość i w tym miejscu, o, dokładnie w takich rurkach w środku. To był taki system na próżniowy chyba. Można było, nie wiem, jakieś wiadomości przesłać czy coś, nie wychodząc z pokoju. No teraz byśmy sobie wysłali wiadomość, co nie? Czy nie wiem. O kurde, jaki pająk. Znaczy się zrzucił wylinkę, ale się trochę wystraszyłem. Niezłe, co? Ale ostatni paragon jest na 3800 jenów. Nie, 4800 jenów. Ale za co, to nie mam żadnego pojęcia. Przedziałem się przez ten gąszcz i to jest zaplecze. I stoi na środku tego zaplecza Toyota przygnieciona kawałkiem dachu z wybitą szybą. Ale jest zamknięta. Ale w środku już rośnie pokrzywa, tak, nie? Oj, Japonio, moja kochana Japonio. Też bym chciał bardzo podziękować naszym patronom, bo to jakby dzięki waszemu wsparciu możemy kręcić takie filmy. Ale też i wam wszystkim, drodzy widzowie, bo no jakby motywujecie nas do dalszej pracy. Wam się podobają te filmy. Pojechaliśmy do Japonii. I jeżeli wam się podoba, to pamiętajcie o tym, aby cyknąć tą subskrypcję. Tutaj cena podobna jak w tym ostatnim, czyli będzie trochę mniejszy. Nie wiem co to znaczy, ale jak jest z nami ktoś, kto zna japoński, to może przeczytać i powiedzieć nam, co kosztuje 500, a co 1000. O proszę, tutaj taki typowo styl japoński. I widzicie, te rury są wszędzie. Jak tu, czyli... O. Proszę mi nie robić takich żartów, drzwi się same zamknęły. Właśnie tą rurę, taką pod ciśnieniem, co ciśnie, pneumatyczną. I można wysyłać puszką listy, chociażby liściki i całą resztę. Wielkie wyro. To trzeba uważać na nietoperze. Wow! Ja się zapadłem. Trzeba uważać tutaj na nietoperze. Mniej więcej pierwszy Love Hotel powstał w latach 60. w Osace i stał się na tyle kultowy i na tyle dobrym pomysłem, że na tą chwilę takich Love Hotel jest około 37 000 w całej Japonii, więc w samym Tokio można ich dużo zobaczyć, na Shibui chociażby, ale takie hotele też są dobrym rozwiązaniem dla turystów. A czemu? Ponieważ często jest tak, że można je nie tylko wypożyczać na godziny, ale również i na całą noc. A taki Love Hotel, czy taki pokój jak ten, w którym jestem, jest po prostu często tańszy niż zwykły hotel. I powiem wam pewną ciekawostkę, nawet trochę nieświadomie z Kubą 2 dni temu, tylko że to była Korea, spaliśmy w takim Love Hotelu.
Mianowicie ja i on mieliśmy osobne pokoje, bo całość nam wyszło za 2 pokoje 250 zł, czyli 125 zł za noc. I był to duży pokój z dużym łóżkiem. Na początku nawet nie wiedzieliśmy, że to właśnie jest taki hotel takiego typu. Nie zobaczyliśmy nic dziwnego, dopiero później jak otworzyłem pudełko chociażby przy swoim łóżku, to były w środku prezerwatywy, więc stąd poznałem, że to jest taki Love Hotel. Ale wracając do tematu, no to sięgają już lat 60. te wszystkie, można powiedzieć, początki tej idei. No i tak naprawdę ciągnie się to do teraz. Są miliardowe zyski na tym, bo bodajże co roku do 11 miliardów, 11 albo po prostu iluś 10 miliardów dolarów ten biznes, jakby można powiedzieć, zarabia. Więc w dalszym ciągu jest to rozchwytywane przez Japończyków i przede wszystkim też rozchwytywane przez turystów. Stary. Ale to jest sztos miejsce, co nie? No, mistrzostwo świata. W ogóle tutaj jest Nintendo z tym pistolecikiem, co się strzelało. Tam też, w każdym jest. A wiesz co jeszcze jest najlepsze? No. Znalazłem potwierdzenie, że to jest Love Hotel. No, ja się nie dziwię, że to nie jest Love Hotel, jak patrząc się, każdy pokój jest inaczej tematyczny, nie? Ale znalazłem potwierdzenie takie dosłowne. Jakie? Gumy. Znalazłeś? Na recepcji. To chodź tutaj. Przejdziemy przez ten. W ogóle on jest w bardzo dobrym stanie, wiesz? No, w tamtych co ja byłem, to bałem się chodzić po podłodze, bo tu No to- jest, w ogóle każdy z nich ma piwnicę, co nie? Spójrz. Ten jest w najlepszym stanie. Tutaj chodzisz po podłodze, najlepszym jak ja byłem, nie? No, jest w dobrym stanie, to prawda. No tu jest to Nintendo. No. Tylko, że taki klimat średni. Jeszcze pójdziemy, pokażę ci ten pierwszy. Z takim czerwonym łóżkiem. No. No. Był A, magiczny. i tu jest też ten system przesyłania No, oni wiadomości. wszyscy mają. Żeby nie wychodzić, wiesz. No właśnie się tak zastanawiałem, czy A, między sobą to wysyłają. Jeszcze jedną rzecz rozkminiłem. W każdym z pokoi leży taka skrzynka. A wiesz co to jest? No tutaj się wrzucało pieniądze. Tak, to się tu wsadzało. Wrzucałeś kasę. Weź, przyszli okraść, co nie? Dziwne jak na Japończyków, ale No, z drugiej to jest strony się jak te na drzwi Japonię. otwiera. W lewo. Tu? Zapraszam, tak. Zapraszam cię do Love Hotelu, chłopak. Ale stawiasz. Nie. Z pewnością nie. 23. Gdzie, lewo, prawo? Lewo. Prawo byłeś tam? Tak. No w tym tutaj nie było nic. Ale sztos miejscowa. 25, tu nie byłeś, tak? Tak. A w ogóle to ten graniczył z tamtym, widzę. Więc musiały być ściany. Musiały O. być grube ściany. Zobacz, nie wiem za co to jest kwota. 2000 właśnie- może być za godzinę I za dwie. Ja też to i za 2 godziny. No. Ciekawe jak oni tą pościel wymieniali. No, kończyłeś, wychodziła para, albo ktoś wychodził. Albo... Na następnym raczej chodziła służba, sprzątała i... O kurde, widziałeś te tunele? Tutaj były. Widziałem, no. Widziałem. Michi. Cały czas jest wszędzie to samo. Tu jest taki zwykły ten hotel, znaczy ten pokój. No, A tutaj jest... te pierwsze były większe. Patrz, channel program. A, bo tutaj z rogu... A, no jest telewizor. Tutaj raczej nie ma, ale kiedyś był. Zobacz, tutaj jest miejsce na telewizor. I właśnie można było tak zmieniać to. Czyli to był centrum rozrywki. To było karaoke w ogóle. To był ten. Tu był u góry klimatyzator, który już wywalili. A tutaj masz listę stacji. Disco. Masz ten. J-pop, co nie? No w ogóle to jest taka chyba BGM. stacja. Zobacz, że tutaj jakiś schizo motyl. Schizomoty. Ty, jakby ktoś był taki naprawdę nagrzany na urbex i mógłby tu Tak zwany na spać, co nie? Nie, no ja nie chciałem. A co to robi? A nic, to się tak, no okej, dobra, myślałem, że czegoś się podnosi. Nie, to wygląda Jestem w Japonii, wiesz, nie wiem czego się mam spodziewać. Tak, dotkniesz coś, to zaraz wystrzeli ci. Tutaj króliki hodowali. Czyli może jeszcze króliczki biegały wokół par. A tu byłeś? Kochany. No nie, mówię, że tutaj jeszcze nie przechodziłem. Skrzynki po browarach. Te chyba wszystkie będą w tym samym stylu. Ty nie. To jest jakiś w ogóle ten. A, tutaj byłem. Tak? Jakiś w ogóle kapitan, wiesz, bubr, co nie? You know what I mean. I
tutaj kończy się nasza wyprawa i historia Love Hoteli w Japonii. Bardzo Wam dziękujemy oraz dziękujemy naszym patronom, których lista wyświetla się po tej stronie. Pamiętajcie, że możecie się przyczynić do rozwijania projektu Urbex Historii, wchodząc właśnie na naszego patrona albo klikając przycisk subskrypcji. Dziękuję Wam za dzisiaj, no i co, Kądziu? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Siemano! Za kamery. Love Hotel.